Wyczekiwana przez wielu z Was seria z Rumunii wraca na kanał. Teraz lecimy już do końca. Kilka najbliższych odcinków to tylko Rumunia. Ruszyłem z północnej Anglii promem do Europy. Potem Francja, Niemcy, Austria, Węgry. 2 noclegi po drodze. Aż w końcu po ponad 2500 kilometrach dotarłem do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Wesoły cmentarz w Sapanta, punkt startowy mojej rumuńskiej przygody. Stamtąd ruszyłem w stronę polskich wiosek w Rumunii, a potem dalej przez Transrarau i jeden z najbardziej monumentalnych odcinków tej trasy, Wąwóz Bicaz. Kierunek był jasny, Transalpina i Transfăgărașka, ale zanim tam dotarłem, zatrzymałem się w Sibiu na 2 dni i to właśnie tu zaczynamy ten odcinek. Witam serdecznie, dzień dobry. Jest 30 czerwiec, jestem w Sibiu. Dzisiaj inny dzień, bo dzisiaj nigdzie nie jadę. No oprócz tego, że się ubieram i jadę. Dzisiaj to będzie taki bardziej dzień, jakbym powiedział, organizacyjny. Chcę umyć motor, umyję go, zatankuję. I co jeszcze, to pojadę tutaj do lokalnego warsztatu mechanika, bo przygód ciąg dalszy. No... Ja to widziałem wcześniej już tak naprawdę. Kierownicą mi trochę telepie po przekroczeniu 60 km na godzinę. Wiem, czytałem i to może być bardzo wiele przyczyn, ale trzeba zacząć eliminować to od początku, czyli od wyważenia przedniego koła. Potem opona, potem łożysko w ramie, w główce, potem tuleje na amortyzatorach, same amortyzatory, felga. No, rzeczy jest mnóstwo i żeby to wyeliminować, to nie jest tak hop-siup, ale można sprawdzić w bardzo prosty sposób, czy koło jest na pewno wyważone. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, że będzie miał przede wszystkim czas i czy że da się to zrobić, no nie wiem, zobaczymy. Dlatego też zaparkujemy tutaj i zobaczymy, co to za serwis. Mam przyjechać za 3 godziny o 12. Mechanika jeszcze nie było. Tylko była pani na recepcji. No mechanik tylko przez telefon usłyszał to, co mi tam się dzieje. Opis mojej sytuacji, to powiedział, że winna może być opona. To też prawda. Zaraz postaram się, jak tylko wjadę na jakąś drogę szybszą, to pokażę wam, o co mi chodzi z tym bujaniem się kierownicy. To nie jest Shima. Znaczy to jest w sumie efekt Shimy, ale nie przy 200 na godzinę, o tak, że wyrywałoby mi kierownicę z ręki, to jest bardziej denerwujące. Teraz zobaczymy, gdzie tu jest, może tutaj. 70, uwaga, widać jak robi się. A tu mój hotel. Mam nadzieję, że było widać i mam nadzieję, że mechanik to ogarnie, że już tego nie będzie, więc nie będę miał jak pokazać. Oby. No tak czy inaczej teraz jedziemy na myjnię, umyję go. No taki właśnie to dzisiaj dzień. W mieście Sibiu, a po polsku Sibin, 27 stopni, ale to są jakieś dziwne stopnie, bo na dole w ogóle jest dworzec kolejowy. Stoją bardzo ciekawe wagony, mam nadzieję, że jeszcze tu przyjdę dzisiaj. 27 stopni, ale tak odczuwalnie troszeczkę jakby cieplej było. Tu jest 30, ja jadę 55, a gościu mnie wyprzedza tam. Jadą 60, 70. Nie ma miękkiej gry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Płatność tutaj jest niby tylko kartą kredytową. Muszę użyć kartę. Uwaga, ale że jak? Tak to działa? Tak to nie działa. A może tak? Odwrotnie. Uwaga. Dobra, karta tu nie działa. Nie mam pojęcia, jak to działa. Nic to, mamy czas. Jedziemy szukać następnej myjni. U góry światła wyświetla się czas, ile pozostało na czerwonym do przodu i w prawo i ile zostało
do skrętu w lewo, bo to są oddzielne światła. I tak wisi sobie nad skrzyżowaniem sygnalizator i informuje i proszę, 9 sekund zostało, 8, 7, 6, 5 i zaraz ruszamy. Uwaga. I co jeszcze? Tutaj ruszamy bez pomarańczowego. Także po prostu z czerwonego od razu zmienia się na zielone. A ja ogólnie dzisiaj na zdrabkę jeżdżę. Pierwszy raz tak. Ja wiem, że to właśnie w takich sytuacjach, takie sytuacje się mszczą. Tfu, tfu. No nie będę teraz się ubierał specjalnie po to, żeby tylko podskoczyć na myjnię, zatankować, czy do mechanika. Znalazłem tutaj myjnię. To nie jest samoobsługowa, tylko ludzie myją. No, chyba że będą busy i nie będzie wolnych miejsc. To wtedy poszukam kolejną myjnię i tak będę jeździł cały dzień w poszukiwaniu myjni. I gdzie to niby jest? A tutaj, tak? Rzekomo. Zaraz się zapytamy. Udało się, zaraz Tiger będzie umyty. No i dobra, odpalił. Miałem pewne wątpliwości, jak widziałem, jak został potraktowany myjką, ale odpalił tygrys. Bardzo dobra robota. No, czysty. No może teraz jechać na zwiedzanie Transfogarskiej i Transalpiny, ale to jeszcze nie dziś, to jutro. Zobaczymy, co tam wyjdzie z tą kierownicą. No, może się okazać, że jednak będzie opona do wymiany, czy będzie co innego do zrobienia. Może pan mechanik znajdzie coś. No mam nadzieję w ogóle, że on znajdzie czas na to, żeby obejrzeć co i jak. To wróciłem od pana mechanika. Wracam w sumie. Spojrzał na oponę, stwierdził, że opona wygląda na ok. Natomiast jak wrzucił na wyważarkę, to no już tam było dużo tych ciężarków. Mówił, że potrzebuje 50 gramów. I mówił, że tak do 30 gramów to powiedzmy, że jest ok. Wyważył jeszcze raz, zrobił na 0,0. Prawie, że nie ma nic. Tak czy inaczej powiedział, że prawdopodobnie opona do wymiany. No i tego pewnie będziemy się trzymać. Ale to już po powrocie. Mam nadzieję, że nic złego tutaj się nie wydarzy. A póki co, to trzeba zatankować. A i jeszcze z takiej ciekawości to skasował mnie 150 lei. Zatankujmy Tigera, co byłby gotowy na jutrzejszą Transfogaraskę. Benzyna standard, tak to ja. Za 7,11. O, error. Dobra. Ile tam wyszło? 8,80. Numer 2. Hello, number 2, please. Thank you. Udało mi się przetransferować do centrum miasta, a miasto to Sibiu. Miasto to znajduje się w centralnej Rumunii, w Transylwanii. Ma około 130 000 ludzi. Ma swoje lotnisko. Samoloty latają po całej Europie stąd. A teraz jestem na rynku głównym. W 2007 roku to miasto stało się europejską stolicą kultury razem z Luksemburgiem. I od tego czasu podobno bardzo tutaj rozwinęła się turystyka. I jak widać, nie jest źle. Katedra ewangelicko-luterańska w Sibiu jest jedną z najwyższych wież w Transylwanii, czyli 73 metry. Zobaczymy, czy da się wejść do środka, to znaczy jest wejście, ale zobaczymy, czy jest płatne, czy nie. No oczywiście, wejście jest płatne. Kosztuje 10 lei do kościoła, 10 lei na wieżę, a 15 na wieżę i do kościoła. Cóż, wcześniej wypiłem piwo na rynku. Piwo kosztowało 16 lei. A wejście tutaj do kościoła i na wieżę do góry kosztuje 15 lei, więc zobaczymy, jak to wygląda. Hello. Can I pay by card? Cash only? Cash only, okay. No problem. Church and tower, yes? One, yes, one. Okay, thank you. To gdzie teraz się idzie tutaj? A tu pani w ogóle po niemiecku daje. Zapewne to jeszcze naleciałości po Habsburgach. No przecież Austro-Węgry ogarniali temat. No dobrze, zwiedzamy kościół. Czcionka taka. Co tu jest napisane? Für unsere Armen? Ja?
Hoja für die Restaurierung der Kirche. No to jak, no skoro tutaj wszystko jest... dobra. Nieważne. Proszę bardzo. Jaki to kościół. Ale nie widać tutaj złota. Organy. Organy. A Justyna by tu zagrała, co? Dobra, kościół jak kościół. Trzeba poszukać teraz wejścia na wieżę. Jak dobrze rozumiem, wchodzę teraz na chór. I to jest lista organistów, którzy tutaj grali od 1413 roku aż do 2015 roku. Justyna, mogłabyś tutaj być, gdybyś tu się urodziła. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, siostra moja jest organistką. Dlatego też takie follow-upy do organistki siostry. Kolejne organy. Tu zdaje się jakaś też wersja mini organ. Ale nie wiem, czy można je otworzyć. Co myślicie? No kurwa raczej. Pa. Nie chcę rozwalić czegoś. Ale tam są klawisze normalnie. No to może jakieś zabytkowe, nie chcę. Ale tak, to są organy. Dobra, idziemy dalej. Tu jest napisane dryk. No dobra, jest push, no to push. O! Zdaje się, że do tego szukaliśmy. Na zdrowie. Ktoś kichnął. Cóż tutaj jest? Dach. O, kraken. Całkiem spora ta wieża. No nic. Powiedziało się, trzeba powiedzieć B. Damy radę, co? Widzimy się u góry. Achtung! A tu dzwony. Leje się ze mnie. Daleko jeszcze? Nie, chyba nie. Udało się. Jestem cały mokry, jest tak duszno tutaj. No i też trzeba po schodach iść, także. Ale to chyba największy zawód. Najsłabsza wieża widokowa, no. Z wieża kościoła, no okej. Nie można wejść sobie na otwartą wieżę, powiedzmy. Jest tylko coś takiego, na zasadzie takiej jakby baszty, jakkolwiek. I to jest zamknięte. Są okienka. Zupełnie nic nie widać. No, coś tam widać, ale bez szału. No ale dobra, udało się. Wszedłem około 70 metrów. Popatrzcie sobie z góry na przebitki na Sibiu. Udało się. Wieża katedry ewangelicko-luterańskiej w Sibiu zaliczona. Czy warto? Czy polecam? Nie. Sam kościół jest około XV wieku. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem dzwonów i chce zobaczyć dzwon, bo zapewne to jakiś historyczny dzwon, no to jak najbardziej, bo dzwon fajny, może fajnie zobaczyć sobie dzwon. Widok? No tak średnio bym powiedział. No tak, w sumie skądinąd miałby być ten widok? Tylko i wyłącznie z tych wieżyczek, które są naokoło głównej wieży. Żadnego tarasu widokowego tam nie ma. Tak czy inaczej, no dobra, no. Jest to widok na Sibiu. A teraz pójdę sobie przez Stare Miasto w jedno miejsce. Bardzo charakterystyczne miejsce w każdym mieście. Myślę, że możecie się domyślać, co to będzie. Sibiu to jest turystyczne miasto, największe w Transylwanii, pośrodku Rumunii całkowicie. I co zauważyłem? No to turyści. Oczywiście, że są tutaj turyści, ale nie usłyszałem innego języka jak niemiecki. Wydaje się, że większość turystów to Niemcy bądź Austriacy. Dacia, wszędzie Dacia. Jedna z takich atrakcji miasta Sibiu to jest Most Kłamców z połowy XIX wieku, z 1850 roku. Taki oto żelazny most. Spójrzcie, 1859 rok. No i legenda głosi, że kochankowie przychodzili tutaj składać sobie miłosne przysięgi, które potem i tak nie działały. Pobliski targ, który jest tam właśnie, kupcy
którzy oszukiwali. Podobno byli tutaj przynoszeni i zrzucani z tego mostu. Nie jest jakoś wysoko, no ale podejrzewam, że mogłaby się zdarzyć jakaś tragedia, gdyby ktoś tu spadł z tego mostu. No i rzekomo taka legenda jest, że jeżeli ktoś na tym moście powie nieprawdę, skłamie, to ten most się zawali. To sprawdźmy, jak działa ten most. Jeżeli powiem kłamstwo, ten most się zawali. Lecę tam w dół, nie wiem, z 5-6 metrów w dół. Uwaga, Rumunia jest brzydka. Drogi są nieciekawe, dziurawe, w ogóle niekorzystne dla motocyklistów i w ogóle Rumunia jest brudna i bardzo mi się tu nie podoba. Nic się nie dzieje, to tylko legenda. Wszystko, co powiedziałem, to kłamstwo i nic się nie stało. Ale to nie tu, to nie tutaj chciałem was zabrać. Lecimy w to miejsce. No i dobra, chwilę później, zobaczcie, gdzie jestem. Dworzec kolejowy w Sibiu. Jak wygląda rumuński dworzec w mieście, który ma 130 000 osób w środku Rumunii, w sercu Transylwanii. A jeszcze przy okazji pozdrawiam rodzinę, która zaczepiła mnie przy moście Kłamców. Mam nadzieję, że udała wam się podróż przez Transfogeraską. Pozdrawiam. Jest i on, dworzec kolejowy w Sibiu. Zobaczmy. Okej. Co tu mamy na tablicy? 15:09, jest godzina teraz 14:55. Od północy do 18:00. Odjazdy są tutaj. I co, i to jest wszystko z tego dworca? U góry jest galera. A czy można tam wejść? No tak średnio bym powiedział. Zakaz. A bilety? Czy bilety można kupić? O! Sprawdźmy bilet do Bukaresztu. Działa to czy nie działa? Wspomnienia takie same jak w Bułgarii. Też nic nie działa. Zobaczmy drugi. No tu chociaż jest napisane, że kiosk niefunkcjonalny. To się niestety nie dowiemy, ile kosztuje bilet do Bukaresztu. Bukareszt koniec końców nie jest daleko stąd. Jakieś 200-300 km. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy Cafe Peron. Proszę bardzo. I co tutaj jest? No, ładny bar. O, tutaj są skrzynki. Można sobie bagaż zostawić. A może jeszcze na ten Cafe Peron pójdę na coś orzeźwiającego przed powrotem do hotelu, ale najpierw chodźmy na perony. Proszę bardzo. Szyba z przodu poklejona, rozbita. Co to za produkcja jest? Chodźcie na dół. Przejdźmy sobie dołem na perony. Co to za pociąg? Ale w środku chyba pusto, więc zobaczmy, jak wygląda w środku. Ktoś tam siedzi. Spoko. I tutaj drugi pociąg. Krajowa, 15:12. O, no. Można się przejść. Chodźcie, się przejdziemy przez pociąg. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że nie odjedzie. Ups. Taki pociąg właśnie. Dobra, wychodzimy. Ale trzeba uważać, bo jest bardzo duży gap. Także tutaj stoi nowoczesny pociąg. Natomiast tutaj jest historia. To są lata właśnie siódemek w Polsce, ale to jest spalinowy. Co to może być za produkcja? Ale też szyby pobite. Pan maszynista, mechanik patrzy. Zaraz będzie pewnie wyzywał, że nagrywam go. Kto mi powie, co to jest? Cóż to jest za produkcja? Jeżeli ktoś orientuje się, co to jest za lokomotywa? Ja nie wiem, ale chętnie się dowiem. No widać, że to jest czynny jak najbardziej dworzec i pociągi tutaj jeżdżą. Co mnie zaciekawiło? Miasto 130 000 ludzi. No duże miasto, jakby nie patrzeć. A na dworcu kolejowym stoją takie wagony. Zobaczcie. Nie chce mi się wierzyć, że wagony te są dalej w
w używaniu. No nie, no widzę w środku, nie, one nie są w użyciu. One tutaj stoją, bo co? Bo zrobili sobie taki yard, tam są jakieś tereny kolejowe i tam też stoją wagony i lokomotywy, więc tam jest jakiś yard, ale czemu stoją na środku tego dworca? Tutaj jest tablica znamionowa, tam wymalowane 2018 rok. Czyli co? Czyli jeszcze z 7 lat temu te wagony służyły normalnie, tak? No. Tak wygląda dworzec w Sibiu w Rumunii. Nie będę jechał pociągiem, bo to nie jest tego typu podróż. Tam czeka w hotelu na mnie, pod hotelem, mój motocykl. Czas przejechać przez Karpaty. Teraz chyba skorzystam z kafe... jak się nazywało? Cafe Peron. O, Cafe Peron to się nazywa. Cafe Peron. Hello, can I have actually half a liter of this, please? Can I pay by cards or cash? Yes, okay. Cafe Peron, zdrowie. Parno, bardzo gorąco. I takie piwko w Cafe Peron, 7 leja. Także tak wyglądał dworzec kolejowy. Jest 15:30, więc czas by było coś zjeść. Wpisałem w Google restauracja i wyskoczyła mi Hermania Albota. Nie chcę pizzy, nie chcę włoskiej restauracji. Chciałem ich lokalne jedzenie. Dobra, zobaczmy. Co my tutaj mamy? Czy ja tu jestem w klapkach, w krótkie spodenki, a tu tak... No nic, zobaczymy. Hermania. A tak pusto jakby tutaj, nikogo tu nie ma. O co tu chodzi? Poczekamy. Hello, are you open? Yes. Okay. So, which do you have outside? Yes. Oh, great. Where? Oh, nice. Thank you. You're welcome. Okay. Czyli idziemy na zewnątrz. No, dlatego tutaj nie ma ludzi, bo wszyscy ludzie siedzą. No, może nie wszyscy, ale jacyś ludzie siedzą na zewnątrz. Dobra, patrzymy menu i zamawiamy jedzonko. Zobaczymy, co można zjeść rumuńskiego w tej restauracji. No zobaczymy. Normalne piwo w sklepie kosztuje około 4 leja. W hotelu 12 leja. Oh, great, thank you very much. Teraz jak byłem na dworcu 7 leja piwo. Na rynku głównym piwo kosztuje 16 leja. A tu, i zaraz będziemy wiedzieć, jakiego typu to jest miejsce. Okej, no to już wiemy, co to jest za miejsce. Piwko Becks Stella. 16-18 lei. Czyli raczej drożej niż taniej. Local Traditional Beer. Trei Stajari. 1889. 22 leje. A czym jest Local Artisanal Beer? Wezmę Local Traditional Beer. Zobaczymy, jak to wygląda. A co do jedzenia? A może by zupę jakąś? Ciorba de burta, o. Tatar sobie wezmę. No i dobrze. Zapytałem pani, co to są te tapy? No bo to wygląda tak, jakby za każdym z tych herbów miast. Tam jest na przykład Hermannstadt. Hermannstadt to jest kiedyś właśnie za czasów habsburskich to miasto. I tak to wydaje się, że tu był jakiś festiwal piwa. I za każdym tym była beczka, gdzie można było sobie nalać browar. Zapytałem panią, czy to coś znaczy, czy to tylko dekoracja. To powiedziała chwileczkę i poszła. Ja nie dostałem niestety tego piwa, które miałem dostać. Jest jakieś inne, ale też niby tradycyjne rumuńskie. Coś tam Polanen czy coś, blond. Nie wiem, czy już to mówiłem, że mocno tutaj niemiecko jest, bądź austriacko. Czyli w zasadzie to samo. Oh, so maybe you know about this. Haha, go on. Here is all the fortress in the Transylvania. Okay. Yeah, there's Mediaș, Târgu Mureș, Aha, Sibiu, okay. and Hermannstadt. I think Hermannstadt, that's not the name of Sibiu Yeah. in the past. Yeah. But Here is the name in the German, in Deutsch. okay. But that tap, in the past, that was barrel with beer, or is only decoration? Yeah, is something a barrel. This, Yeah. Okay. But it's not to use anymore. It was from the past. It's not like beer festival here when you can take some beers. No. Oh, thank you. You're welcome. Enjoy. Thank you. All right. Okay. Very nice. Thanks. Przyszedł tatar. Oto i kawior na moim tatarze. Plus chlebek grillowany. Zobaczmy, jak to smakuje. Luknijmy tej. Okej. Dobra. To jest tatar rybny. A kawior, sam kawior.
Taki kawiorek. Ja chyba nigdy kawior nie jadłem. Ale jak chcę to ugryźć, to ucieka spod zęba. Naprawdę, nie da się tego ugryźć. A jak ugryzę, to strzeliło. Nie wiem, czy tak powinno być. Ogóreczek. Tutaj chleb przypomina chleb polski. Bo do tej pory w Rumunii, jaki chleb jadłem na śniadaniach, to był taki typowy pszenny, tak jakby tostowy, typowo angielski tostowy chleb, tylko że w kształcie, powiedzmy, normalnego bochenka. Ale sam tatar, on jest tutaj z ogórkiem, cebula na pewno jest, coś czerwonego, nie wiem, czy to jaka papryka. No po prostu zmielona ryba. Jest tak dominujący smak tej ryby, że nie czuć zupełnie nic innego. Ale ten kawior, no bardzo ciekawa rzecz. Ja myślę, że to jest kawior. Jak uda się już pogryźć, to zupełnie zero smaku. Więc nie wiem, czy to kawior, czy nie, nie znam się. Kule mocy po prostu. Jak z Dragon Balla wyglądają. Tylko, że tam gwiazdki były w środku, a tu jest jakieś oczko. No i dobra, wjechała kolejna pozycja. Ciorba de burta, czyli to jest zupa z flaczków z kwaśną śmietaną i z octem. Co tam w środku jest schowane? No, flaczki. Ja lubię flaki. Zobaczmy, jak to się ma do polskich flaczków. Miała być kwaśna, ale nie jest kwaśna. Co muszę powiedzieć? No to są typowe flaki. Bardzo delikatny smak tych flaków w porównaniu do naszych takich typowo polskich flaczków. No powiem nawet, że ze słoika, te, które są kupne w sklepie, mają bardziej charakterystyczny smak. Do tego mam śmietanę. Śmietanę i sos czosnkowy, ale jak dodaję sobie jednego czy drugiego, to całkowicie to zakrywa smak. W ogóle już nie czuć nic w tej zupie. A jeszcze dało taką papryczkę. Pepperoni. Ostro. A właśnie się włączyła, klimatyzator się włączył, który jest skierowany tutaj na ten ogródek. Nagle się zrobiło głośno i trzeba głośniej mówić. Nieważne. Opuszczamy lokal najedzony. Thank you, bye. Także cały rachunek wyszedł mi 71 lei. 28 kosztowała ta zupa. Flaczki po prostu. 25 kosztował tatar. Tatar, doczytałem, to był tatar z Pstrąga. Piwo kosztowało 18. To, które zamówiłem oryginalnie, to kosztowało 22. No ale nie było niestety, nie mieli tego. Pani zaproponowała inne, ale też lokalne i to kraft. Nie otrzymałem butelki, a piwo zostało nalane w szklankę Franciszkanen, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czego się napiłem. Tak czy inaczej, spoko. 71 lei i raczej spoko ceny. Tak mi się wydaje. Tak czy inaczej. Wskakuję na furę. Do zobaczenia w hotelu. W strefie relaksu. Na dole restauracja, elo. A teraz idziemy do spa, czyli basen, sauny. Chodźmy, zobaczmy. Wbijamy do spa. Czas się przebrać? Przyjechał Michał z wioski i dostał takie klapki. Na początku nie wiedziałem, jak to ogarnąć. A robi się to tak. Proszę bardzo, i tworzy się Japonek. Tadam! Wbijamy na strefę spa. Czyli tam było wejście. A teraz idziemy tu. Ślisko, ślisko. Są leżaczki. Jest bar. No i basen. Idziemy do góry. A tu jest relaxation room. Te drzwi powinny być zamknięte, w sensie wczoraj były zamknięte. A jak tu byłem? A, tu jest wyjście, proszę bardzo. I Taiga stoi. Także tu jest relaxation room. I co my tu mamy dalej? Uwaga. Steam bath. Tu jest sauna. Dwie kolejne. I po lewej jest sucha sauna. I fińska sauna. I tu jest jeszcze hammam. Tu zapewne są przeprowadzane zabiegi hammam. Haha, zimny prysznic. W takiej formie, uwaga. A tu można sobie... Zimne! Tak wygląda spa właśnie w tym hotelu. Oczywiście jest też opcja masaży, z których to nie mieszkałem z
skorzystać w dniu wczorajszym. 30 minut, pół godziny masaż. Zapłaciłem 115 lei. Także jak najbardziej. Po kasie ja bym życzył sobie, żeby każdy hotel był z taką opcją właśnie. Po takim jeździe 10 godzin w siodle byłoby to naprawdę sztos. I w końcu zaczyna się to, po co tu przyjechałem. W następnym odcinku Transfogaraska.